Na pierwszy rzut oka powierzchnia może wydawać się idealnie równa, ale w inżynierii liczą się mikrometry. Dziś pokażę Ci, czym jest płaskość powierzchni, dlaczego ma ogromne znaczenie, jak kontrolujemy ją przy użyciu jednej z najdokładniejszych metod współrzędnościowej maszyny pomiarowej, czyli CMM. Wspomnę też o alternatywnych metodach pomiarowych. Zapraszam. Płaskość to tolerancja geometryczna określająca, jak bardzo powierzchnia odbiega od idealnej płaszczyzny. To ważne, mierzymy ją względem samej siebie. Innymi słowy, nie porównujemy do innego elementu, ale analizujemy odchyłki całej powierzchni w stosunku do modelu idealnego. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa działa jak precyzyjny robot. Jej sonda dotyka wielu punktów na powierzchni, czasem kilkuset lub kilku tysięcy, a komputer tworzy z tego chmurę danych. Na podstawie tych punktów program oblicza tak zwaną płaszczyznę najlepszego dopasowania, a następnie sprawdza, jakie są maksymalne odchyłki powierzchni od tej płaszczyzny. To właśnie jest płaskość. Dzięki temu otrzymujemy nie tylko wynik liczbowy, np. 12 mikronów, ale graficzną mapę odchyłek. Od razu widać, w którym miejscu powierzchnia faluje. Można to robić prościej, liniałem i szczelinomierzem, albo czujnikiem zegarowym na stole granitowym, ale w nowoczesnym przemyśle to za mało. Potrzeba dokładności rzędu mikrometrów i pełnej mapy powierzchni. Tu wkracza CMM. Dokładna kontrola płaskości to nie teoria, to praktyka, od której zależy jakość i bezpieczeństwo. W głowicy silnika zła płaskość oznacza nieszczelność i awarię. W elektronice słaby kontakt radiatora i przegrzewanie układów. W robotyce brak precyzji montażu. CMM pozwala wykryć te problemy, zanim produkt trafi do klienta. Płaskość to mikrometry, a jej konsekwencje liczymy w tysiącach złotych i godzinach pracy. Jeśli interesuje Cię świat jakości, metrologii i inżynierii, subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz.